Jestem malarką, tylko że moje farby zamieniłam na gotowy, kolorowy papier, ale prace kształtowane są na tej samej zasadzie, na jakiej wcześniej malowałam obrazy. Zamiast plamę barwną mieszać na palecie, po prostu wycinam ją, albo nawet wcześniej preparuję papiery, sama malując. Urodziłam się w czasach, gdy Polska wyglądała zupełnie inaczej, a przyszło mi żyć jako dojrzały człowiek w innym kraju, na pewno pod względem wizualnym bardzo innym. A ta sfera jest dla mnie najważniejsza jako artystki i potrzebowałam jakiegoś środka wyrazu do tego, żeby to przekazać. Żeby przekazać, jak Polska zmieniła się po przemianach ustrojowych właśnie pod względem wizualnym. Technika jest tylko zarysem, jej podstawy takie technologiczne i formalne. Całą resztę opracowywałam według siebie, chcąc jakby wprowadzić takie elementy, które są dla mnie charakterystyczne i które niosę razem ze swoim wcześniejszym malarstwem i w ogóle doznaniami kolorystycznymi. Dla mnie technika wycinanki była najbardziej taka polska i nasza i w związku z tym postanowiłam ująć w niej nowe elementy, traktując je bardzo pozytywnie. Wiele lat czekaliśmy na nie, pragnęliśmy. Ludzie mieli gdzieś wielką potrzebę takiej globalizacji w Polsce. No i to się stało i dookoła nas jest mnóstwo nowości, nowych zachowań ludzkich, nowych przedmiotów i to mnie inspiruje i to pokazuję na swoich pracach, a ujmuję to wszystko w ramach takich polskich elementów. Jeśli ktoś chce odbierać te prace jako krytyczne, to bardzo proszę. Ja jestem pozytywnie do tego nastawiona, one są kolorowe, duże, z rozmachem zrobione i no wydaje mi się, że jeżeli marzenia są realizowane, a można pod tym względem o tym mówić, bo gdzieś, tak jak mówię, taka potrzeba cały czas istniała, no to chyba człowiek powinien być zadowolony, prawda? Chodzi o to, żeby tą technikę trochę się nią pobawić, trochę z niej skorzystać jako też techniki artystycznej, która pozwala wyrazić nie tylko to, co do tej pory kobiety wyrażały na takich pracach, ale na przykład już zupełnie współczesne sytuacje, jak ostatnia moja praca, jaka powstała, praca po prostu o rozstaniu dwojga ludzi, która już nie mówi tylko o ludowości czy o przemianach w Polsce, ale może takich nawet przemianach naszych wewnętrznych. Tym, co się z nami dzieje, gdy się musimy z kimś rozstać, z przyjacielem, ze znajomym, z ludźmi po prostu. Zainspirowała mnie postać twórcy IQ, zwłaszcza jego miejsce we Wrocławiu. Postanowiłam sfotografować miejsca, gdzie on mieszkał. Tam nie ma już żadnych budynków, w których wtedy mieszkał, nie ma kamienic poniemieckich, są nowe miejsca. Miejsca, w których dany człowiek żył, one nie istnieją, a w sumie istnieją. Chciałabym pokazać przez te 3 prace to, że jesteśmy dalej w miejscu, które daje możliwości. Czyli ja fotografuję coś, czego nie widać na tym zdjęciu, czyli taką ulotność, która po prostu tam była, a już jej nie ma. Druga moja praca mówi o teście IQ. Początkowo zaczynamy rozwiązywać test i wszystko jest niby takie pozornie łatwe i te obrazki są takie naiwne, ale po pewnym czasie, gdy już się tak wciągniemy w test na inteligencję, no to zaczynamy być znużeni, niektóre nam już nie wychodzą i zaczyna się taki trochę mętlik w głowie. I ta praca jest właśnie o tym mętliku, który powstaje w trakcie myślenia. Działam bardzo intuicyjnie, ale doszłam do wniosku, że mnie interesuje przemiana, po prostu przemiana. Przemiana jednego w drugie, zamienianie, co się wydarza, gdy dana rzecz przestaje istnieć, co po niej następuje i to jest chyba clue mojego działania. Im człowiek jest starszy, tym bardziej przemianę odczuwa i tym bardziej ona nadaje taki sens życiu i smaku dodaje wszystkiemu.